Zresztą ciekawe, w swoich pamiętnikach Chaplin napisał, że nie, operatorzy, którzy pracowali z Chaplinem, że zawsze Chaplin ich pytał, czy widać mnie z nogami, pytał operatora, bo on wiedział wtedy, co ma grać, co będzie, że tak powiem, na ekranie. Zbyszek Cybulski z nogami był ważny. Te takie kroki, nie wiadomo, czy idzie do przodu, czy do tyłu, nie wiadomo, czy się zwraca, czy kogoś szuka, czy sam gdzieś jest zagubiony. To wszystko było bardzo ważne, żeby go sfotografować nieco dalej. A przy bliższych planach było widać tylko jego uśmiech, no i te tajemnicze oczy, które muszę powiedzieć, że one miały też jedną ważną, spełniały jedną ważną funkcję. Stało się coś takiego, że te okulary stały się swojego rodzaju jakby antyczną maską. No bo kto się kryje za okularami? Ktoś, kto coś ukrywa. Co on ukrywa? No, to się dowiadujemy z całego filmu. To jest właśnie jego tajemnica. Także te okulary, których ja najbardziej się bałem się dlatego, że one były kompletnie jakby z innej epoki wzięte. Z punktu widzenia zdrowego rozsądku i z punktu widzenia historii przeszłości, którą ja dobrze znałem, te okulary były zupełnie niedopuszczalne. A tu nagle się okazały jakimś elementem tajemnicy, jakimś elementem gry pomiędzy widzem, który chce zajrzeć mu w oczy, i aktorem, który z tymi oczami ucieka. Myślę, że to wszystko właśnie, te symboliczne sceny, ta sylwetka Cybulskiego, jego sposób gry spowodowały, że też to wyraziste oświetlenie Jerzego Wójcika, takie nadwyraziste zdjęcia zrobiły to, że myśmy się przenieśli jednak jakby w inny świat, innego zupełnie kina, jakiegoś kina nadwyrazistego, kina, w którym te wszystkie idee nie wypłaszczyły się tak, to znaczy, jakby to powiedzieć, ten film było trudno zaatakować, bo on był filmem artystycznym, a nie tylko ideologicznym. To nie tylko ideologia mówiła do widzów, tylko coś przemawiało jeszcze, właśnie coś, co trudno było cenzorowi wyciąć nożyczkami. Jemu nożyczki wypadały z ręki, no bo nie wiadomo było, co z tym filmem zrobić. I myślę, że to jest no jakby ten moment, kiedy ja ostatecznie się ukształtowałem i dowiedziałem się, czego ja chcę od kina, w jaką stronę będę szedł, co będę chciał w kinie dalej opowiadać, co jest moim kinem.